Ucywilizowaliśmy się za bardzo. I powiem ci, że ja sam zbaraniałem. Psychologia czasów Junga, tak? Tak, aborygeni rozmawiają ze sobą telepatycznie. Zrobiła się nauką. Zaatakowały mnie 2 psy. Dzień dobry, witamy Państwa po raz kolejny w programie Szamańskie Rozmowy. Klaudia Zabrydna. Jacek Miglasiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. W tym odcinku ja się wtrącę, bo zostałem zapytany w poprzednim o coś, co wymagało użycia ciała do wytłumaczenia zjawiska. I jakoś tam wydawało mi się, że strasznie to źle odpowiedziałem, chociaż nie wiem, jak wyszło. Chodziło o alternatywną odpowiedź na agresję, pamiętasz? Dokładnie. I chciałem do tego dodać jeszcze jedną rzecz, że to nie jest tak, że to jest ludzki wymysł w zakresie tych ćwiczeń lub tylko działający w środowisku ludzi. Miałem kiedyś przyjemność spotkać takiego człowieka, który nazywa się Fred Donaldson. To jest twórca takiej bardzo wymagającej metody pracy z dziećmi, takiej zabawy z dziećmi. Nazywa się to Original Play, z tego co pamiętam. I to jest człowiek, który używa tych samych metod zupełnie w innym zastosowaniu i zdaje się, że można znaleźć na internecie jeszcze filmy dokumentalne, które pokazują, to jest jedyny człowiek, który został, według mojej wiedzy, zaakceptowany przez stado wilków jako ten członek stada. W jaki sposób to zrobił? Znaczy, o to akurat nie pytałem, króciutko tylko rozmawialiśmy, więc nie chcę powiedzieć, jak to zrobił. W każdym razie wilki zaakceptowały go i on nie narzucał im prawdopodobnie się, tylko korzystał z analizy ich rytuałów. I okazuje się, że te ćwiczenia alternatywnej odpowiedzi na agresję można nie tylko ćwiczyć z ludźmi, można też ćwiczyć ze zwierzętami. I ja ci mogę powiedzieć, podzielę się takim zdarzeniem, które kiedyś miałem, bo zafascynowany tą teorią Donaldsona, pojechałem kiedyś do Warszawy właśnie na spotkanie z nim. No i ćwiczyłem te techniki ręczne. Ale wiesz, to nie jest człowiek związany ze sztukami walki w ogóle. A potem jakby coś nauczyłem się od niego i próbowałem integrować u siebie. I miałem taką sytuację, że pojechałem kiedyś na wieś komuś tam darować jakieś deski, bo po prostu potrzebował. I zaatakowały mnie 2 psy. Jeden był taki mały, ale bardzo głośny, a drugi wyglądał na bardzo groźnego. I ja zrobiłem to, co nauczyłem się w tych systemach chińskich i nauczyłem się w tych systemach właśnie od Donaldsona w stosunku do tych zwierząt. I powiem ci, że ja sam zbaraniałem, bo ten pies, który mnie atakował, ten poważnie atakujący, znaczy mały, to mi się od razu w ogóle się przestraszył. Ja naprawdę nic zewnętrznie nie zrobiłem. A ten, który był agresywny, stanął przede mną i nie wiedział, co się stało. A co zrobiłeś? No nic. To znaczy, ojej, potrafisz zadać jedno pytanie, które potrafi położyć mnie na łopatki. No bo... To jest tak. Alternatywna odpowiedź na agresję polega na tym, o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku, na wrażliwości. Musisz włączyć w sobie, obudzić sobie odpowiednią naturalną wrażliwość. My tej wrażliwości generalnie jako osoby cywilizowane już nie mamy. Nie wiem, przeskoczę teraz do Australii, zobaczymy. Podróżnicy mówią, że aborygeni rozmawiają ze sobą telepatycznie na odległość, nie wiem, 40 kilometrów. Dla nauki, na przykład takiej psychologii, to jest absolutnie niemożliwe. No ale oni rozmawiają. Bez telefonów. Bez telefonów. I w związku z tym, no nauka musi to pominąć. Nie ma w ogóle czegoś takiego. I tu jest podobnie, że realizując alternatywną odpowiedź na agresję, my musimy być w bardzo dużym kontakcie z naturą i poczuć, jak ta agresja jest pozafizycznie realizowana. Dlaczego pozafizycznie? Dlatego, że
ten pies mnie nie ugryzł. W momencie, kiedy rozpocząłem ten proces i go zrealizowałem, raz mi się udało, to nie jest tak, że ja potrafię go za każdym razem zrobić, to ten pies przestał w ogóle robić wszystko. Po prostu stanął i stał. I nie wiedział, co się dzieje. Bo to jest alternatywna odpowiedź na agresję. To jest coś, co cię zaskakuje, coś, z czym nie masz na co dzień doświadczenia. Ale wracając do Donaldsona, zwierzęta bardzo często tak robią. Ja nawet na swoim domowym psie testowałem pewne techniki i nie wiedział, co się dzieje. Więc jakby mamy pewien bukiet, wiesz, no, ludzie to nazywają szamańskie, ale one są naturalne. To jest, jeszcze raz podkreślam, te wszystkie rzeczy trzeba ćwiczyć najlepiej w parach z drugim człowiekiem, bo jak wiesz, tego nam brakuje. Bliskość to jest rzecz, która w dzisiejszych czasach to jest deficytowa. Nie ma tej bliskości, w związku z tym my nie jesteśmy naturalni. No wiesz, jak mamy ten telefon przed sobą i ja z tobą rozmawiam przez telefon, no to ja rozmawiam z telefonem, z awatarem twoim. Nie ma bliskości, nie ma jak rozmawiamy, to zupełnie co innego jest, jak piszemy. Tak. No więc jakby my jesteśmy trochę wystrzeleni poza naturę. No ale to jakby... Ucywilizowaliśmy się za bardzo. Według mnie my zdziczyliśmy. To jest jakby, no bo to jest dziczyzna, tak? Prawda? Dziczyzna, teraz nastąpi zupełnie kompletna dziczyzna. Ona będzie, może zaczyna być, to już widać, ale ja mam taką teorię, że ludzie, którzy zajmują się taką praktyką trochę jak ja, czyli jak powiem rozszerzona psychologia, to będzie bardzo zarozumiale to brzmiało, ale rozszerzona psychologia plus, czyli tam, gdzie działamy jeszcze z uwzględnieniem zasad, którymi kieruje się natura. To będą w ogóle bardzo poszukiwani za jakiś czas, ponieważ większość ludzi korzysta z internetu. Głównie. I obserwuje ten internet. I w tej chwili za może rok, za 2, za 3, ten content internetu w postaci filmów i treści tekstów, no filmów przede wszystkim, będzie wyłącznym prawie contentem internetu. Mamy już dzisiaj, wiesz, skaczące jeżyki na trampolinach w nocy, jakieś dziki, które wskakują komuś przez okno, niedźwiedzia, który kogoś liże po uszach, tak? To są wszystko fejki, nieistniejące rzeczy. Albo w większości fejki. Przepraszam, tak słusznie mnie poprawiłaś. W większości to są rzeczy fałszywe, a tego będzie jeszcze więcej. Jeżeli ktoś potrafi sobie wyobrazić, że tych podróbek, filmów, gdzie występują osoby, które nie są tymi osobami, ale wyglądają i mówią jak te osoby, jest 0,5%, to wyobraź sobie teraz, że za kilka lat będzie 95% tego w sieci. Samo AI. Samo AI. Ja w ogóle nie lubię AI, bo to są modele generatywne, tam nie ma żadnego rozumu. Modele AI nie są dostępne dla ciebie czy dla mnie. Ja generalnie jestem trochę informatykiem, jak wiesz. Więc tam nie ma inteligencji. To jest sztuczna generacja. Tak się to powinno nazywać. Czyli generator sztucznych rzeczy. Sztuczna inteligencja to jest zupełnie coś innego. No ale tak to się nazywa, AI, Artificial Intelligence, jak tam sobie wymyślili. To będzie tylko to. I to jest taka prawdziwa dziczyzna. Będziemy w takim świecie żyli, wyciągniesz telefon i tam będzie sam fake. To jest nasza przyszłość. Tak dziczejemy. Jakby. Mam wrażenie, że już po części tak jest i to w dużym stopniu. No ja powiedziałem, że jest 1%, ale może być tego więcej. Nie? Stąd takie moje wewnętrzne przekonanie, że ten nasz program, który teraz robimy, że on jest potrzebny, że musimy... Tam pytałaś mnie o pracę doktorską, no pewnie będziesz jeszcze mnie tam piłować w tym zakresie, ale też tematem jej jest to, aby pokazać ludziom, że my musimy wrócić do korzeni. To nie jest tak, że powinniśmy, bo wiesz, jakby wypada. Jeżeli my nie wrócimy do tych korzeni, chociaż częściowo, bo ja jestem zawsze zwolennikiem robienia 2 rzeczy na raz, to natura nas wyrzuci. Po prostu zostaniemy zdmuchnięci, no bo tak, to nas zabije po prostu. Wspomniałeś o psychologii plus.
czyli tej psychologii, która ma mieć związek z naturą większy. To w takim razie jak wygląda psychologia normalna, standardowa dzisiaj? Słuchaj, po pierwsze, będąc psychologiem, ja nie czuję się autoryzowany mówić za całe środowisko. To jest ważne, bo psychologia ma jeszcze tą zaletę, że jest ona bardzo indywidualna. Zależy od człowieka. Ten psycholog, terapeuta, to jego walory mogą czynić, że coś jest lepsze albo gorsze. Jak ona będzie usystematyzowana kompletnie, to będziemy mówić o jednym tworze mechanicznym, tak jak AI. Więc jeszcze jest ok. Ale z założenia od wielu lat jest tak, że psychologia jest nauką empiryczną, o czym już mówiliśmy, czyli to jest po prostu badanie i wyciąganie z tego wniosków. No i ona tak właściwie taka jest, nawet nie oceniając, ale rzetelnie mówiąc, takie pojęcie filozoficzne duszy, które było gdzieś tam w samej nazwie psychologia, tak? Czyli to, nazwijmy to myślenie duszą, jego już po prostu nie ma. Bo w ogóle ewolucja tego wszystkiego jest fenomenalna. To jest tak, że psychologia wywodzi się z filozofii. Fizyka i matematyka wywodzi się z filozofii. Wszystkie nauki ścisłe wywodzą się z filozofii. Ale jak zapytasz matematyka, fizyka, co to jest metafizyka, to on powie, że to jest bzdura. Oczywiście nie każdy, tak? Znowu jakby pokazuje, lekko generalizując, ale dowód. Jak zapytasz kogoś, co to jest metafizyka, no to powie, że to jest, wiesz, nie wiem, czary, szamanizm, prawda? Ale tak naprawdę metafizyka jest bogatą nauką filozoficzną, zajmującą się istnieniem. Czyli najważniejszą rzeczą, którą my robimy w życiu. Po prostu istniejemy. I wiesz, ona została zepchnięta, ta metafizyka, do właśnie takich jakichś określeń negatywnych, wiesz, metafizycznych. I tak samo jest, no tak samo nie, podobnie jest z psychologią. Ona transformowała, zrobiła się jakaś taka kalkulatywna, nie wiem, takie dziwne słowo. Zrobiła się nauką. Zrobiła się nauką, tak? Ale psychologia dotyczy człowieka. Nauka jest zazwyczaj cyfrowa, tak? Czyli obliczeniowa, ale my nie jesteśmy znaczy, nawet teorie, które mówią o tym, że człowieka da się kompletnie wyliczyć, gdyby one były słuszne, a nie wiem, czy są, to nie mają podstaw natury technologicznej. My nie jesteśmy w stanie obliczyć interakcji kilku fotonów ze sobą, nie mówiąc już o ilości włosów na głowie, albo cząstek, z których te włosy się składają. Nie mamy takiej możliwości obliczeniowej, żadnej. Cała nasza technologia ziemska na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zrobienia symulacji pełnej części twojego organizmu. No wiesz, to jeżeli mówimy, że nauka dana ogarnia całość, na przykład psychologia, no to nadużywamy tego dosyć mocno. To jest bardzo ciekawe dzisiaj w kontekście tych ludzi, którzy oskarżają drugich, że to jest nienaukowe na przykład, albo takie argumenty, że pokaż mi badanie. Czyli foliarze. Przechodzimy w naszym programie Szamańskie Rozmowy. Wiesz, do mnie też czasami przychodzą ludzie i mówią, daj mi link. To jest bardzo popularne. Bardzo. Ja mówię, nie. Po prostu, jeżeli w twoim przeświadczeniu przekazujesz komuś prawdę, w sensie dajesz mu jakąś informację, to ufasz, że on, mając możliwości swoje, czyli dwie ręce, dwie nogi, oczy i tak dalej, może sobie sprawdzić, czy to jest prawda, czy nie. Ja nie lubię nawet rozmawiać z takimi ludźmi, którzy mówią, daj mi link, tak? Bo on oczekuje, żebym ja wchodził z nim w konflikt i próbował coś na nim wywrzeć. Ja nie jestem tym zainteresowany. Trzeba mieć zawsze otwartą głowę i mówić to, co Jung. Tak naprawdę mieliśmy w dzisiejszym programie rozmawiać o tybetańskiej księdze umarłych. Tak?
taki mieliśmy Tak, plan, taki ale jeszcze był nie. plan. Ale to jest doskonały start, bo do tybetańskiej Księgi Umarłych, która zresztą znajduje się, zdaje się, na półce za tobą, jedno z polskich wydań, właśnie Jung pisał, Carl Gustav Jung pisał komentarz. I w tym komentarzu w zasadzie powiedział to, co ja przed chwilą, tylko swoimi słowami w swojej epoce, że psychologia jest... Nie, przepraszam, Jung był znacznie bardziej konsekwentny. On podał, że psychologia tamtych czasów znajduje się w średniowieczu. I Psychologia czasów Junga, tak? tak. To znaczy, ja tak nie uważam, bo jednak średniowiecze to jest bardzo duże cofnięcie. Myślę, że psychologia w tej chwili się rozwija właśnie w takich, nieładne słowo, alternatywny nurt, ale ona po prostu ubogaca się. Myślę, że właśnie w pewnych sytuacjach ona się doskonale sprawdza, ta psychologia empiryczna, badawcza, ale w pewnych sytuacjach jest niewystarczająca. I wtedy to, co ja bardzo lubię w swojej pracy zrobić na przykład, to lubię dodać trochę filozofii, bo filozofia ubogaca. I wtedy tam, gdzie brakuje tej części filozoficznej, duchowej, możemy pokazać, tam było tak, a tam było tak. A no, Jung ubolewał strasznie w tym komentarzu do księgi, że jeszcze tego nie było. Więc jakby nie mówię, że zamykamy się jako psychologowie, tylko że jest możliwość otwarcia. I byłoby to bardzo fajne, gdybyśmy szli dalej w tym kierunku, tworząc właśnie nurty badawcze, filozoficzne, metafizyczne, takie prawdziwe, żeby nie zamykać się do samego badania, bo zobacz, załóżmy, że jest pewna populacja i ty jesteś nienormatywna. Masz pewne trudności, jesteś poza centrum tej normatywności. To tobie nie pomoże informacja, że nie wiem, 90% populacji robi tak albo siak, bo ty jesteś poza skalą. I wtedy właśnie dla ciebie specjalnie trzeba szukać innych rozwiązań, bo jak tych rozwiązań nie znajdziemy, to mechanizmu czysto technicznego nie mamy. Tak? To jest proste generalnie. Tutaj nawiązując do Junga, to jest bardzo ciekawy przypadek ogólnie, bo mam na myśli to, że Jung jest ikoną psychologii współczesnej. To jest człowiek, który ma ogromny wkład w tą psychologię jako naukę, a jednocześnie mam wrażenie, że psychologia ta akademicka bardzo mocno okraja osiągnięcia Junga. Ja akurat jestem w tym momencie w trakcie czytania takiej swoistej wewnętrznej autobiografii Carla Gustawa Junga i ta książka jest przesycona duchowością. Jung bardzo mocno odróżnia właśnie świat duchowy od świata umysłu. Natomiast jak zapytasz chociażby tego nieszczęsnego czata GPT, który jest tak naprawdę dla większości ludzi dzisiaj takim głównym źródłem informacji staje się, to on ci powie, że tego Junga to tak należy inaczej interpretować, że to są tylko symbole, że nie należy brać na serio tego, co Jung pisze o chociażby jego rozmowach z duchami, albo to nie jest tylko opinia czata, głosie z góry, który tam gdzieś mu coś mówił, pomagał. Chat GPT mówi to na podstawie chyba danych po prostu, tak mi się jest wydaje. bardzo dużo publikacji właśnie takich i bardzo dużo osób, które mówią, że to są jakieś archetypy, jakieś takie rzeczy przetworzone intelektualnie. Tak, że to jest wszystko wymysł umysłu Junga, że on był wielki. Wymysł umysłu Junga. On był wielki, bo miał po prostu intelektualnie to wszystko sobie wymyślił. Że miał bujną wyobraźnię na takiej zasadzie. Natomiast Jung opisuje w tej książce bardzo dosłownie i ja tam nie widzę przenośni. Bardzo wprost mówi o tym świecie duchowym, którego być może i nie widzimy wszyscy, ale który jest realny i który w pewnym sensie tętni życiem. I my możemy nawiązać z nim kontakt. Ojej, to już w ogóle kontakt z duchami. Natomiast ta psychologia, która się opiera też po części na Jungu, jakby to wycięła zupełnie. To jest interesujące. W komentarzu do właśnie tybetańskiej Księgi Umarłych jest w takim samym tonie jest to ujęte, że nawet
nie będę w stanie zdecydować słowo w słowo, ale generalnie pisał o tym, że warto tą księgę przeczytać, bo daje istotne wskazówki właśnie w kierunku duchowego rozwoju. Więc jakby myślę, że postrzegał, tej autobiografii nie czytałem. Myślę, że tak, że masz rację, że jest to przedziwne. Ja nie chcę tutaj w jakiś sposób rugować psychologii akademickiej, bo jest potrzebna też. Zresztą wszędzie podkreślam, tak, że ma swoje zalety i ma swoje wady, ale to wie każdy. Tak, to jakby trochę z różną nauką pracuje, bo ja też pracuję z nowymi technologiami, ale bardzo nowymi technologiami. I widzę, że to nie tyczy się tylko psychologii. Są grupy naukowców, do których napiszesz jakąś teorię, która odstaje na przykład od, nie wiem, teorii względności Einsteina, albo ją chcesz rozwinąć, to jeżeli nie jesteś profesorem zwyczajnym, to nikt tego nie przeczyta. Jakbyś była, to przeczytają. I wtedy się zaczyna w ogóle jakby jakaś taka rozmowa. Więc wiesz, to są struktury. Nauka ma swoje struktury. Trochę jak wojsko, niestety. Zanim w te struktury wbije się coś, to może trochę potrwać. Jung był osobą rozwiniętą wewnętrznie i nie umiem odnieść się do tego, co ty czytasz, ale w komentarzu do księgi jestem przekonany o tym, że analizował rozwiązania taoistyczne innych kultur, porównywał, miał własne przemyślenia i robił pewnie to, o czym porozmawiamy w kolejnych odcinkach, czyli łączył się z górą. Jakby dla mnie to jest technika. Chciałem tutaj zaznaczyć, że my tu rozmawiamy sobie o duchowości trochę, ale ja pewne aspekty tego szamanizmu widzę wyłącznie technicznie. Tak, ze względu na to, że jestem technicznie wykształcony, fizyka, elektronika, to są rzeczy techniczne. Więc jakby postrzegam też ten nasz organizm jako narzędzie. I uważam, że po prostu korzystał z tego narzędzia w sposób dla nas obecnie intelektualnie niezrozumiały, ale w sposób zrozumiały w pełni dla ludów, które uważamy za prymitywne. Więc to jest taki paradoks, że tak jak powiedziałaś, my jesteśmy cywilizowani, a tak naprawdę trochę też uwsteczniliśmy się. Tak. Muszę cię jeszcze o Księgę Umarłych zapytać, ale to już w kolejnym odcinku, bo nasz czas się skończył. Bardzo mi przykro, Zatem dziękujemy za oglądanie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.